Polskie miasta potrafią być ciężkimi miejscami do poruszania się, zwłaszcza jeżeli przestrzeń publiczna nie została zaprojektowana z myślą o tobie. Bartek Tarnowski to aktywista, z którym rozmawiamy o codzienności osób z niepełnosprawnościami, o miejskich barierach i o tym, jak zmieniły się przez ostatnie lata polskie miasta, bo choć wiele się poprawiło, wciąż jest o co walczyć. Ten standardowy dzień, no to jest najpierw jakieś, powiedzmy, przygotowanie, potem wzięcie laptopa do pracy. Powiedzmy, że teraz najczęściej to jest praca w biurze, więc po prostu przejazd do tego biura. Przejazd, który no, ma już w sobie trochę przeszkód i wymaga, myślę, że tak jak w wypadku osób pełnosprawnych, to jest przejazd, który zazwyczaj nie wymaga planowania. Tak, wchodzisz w aplikację jak dojadę, klikasz miejsce docelowe i w zasadzie wszystko jest jasne. To tutaj ode mnie on jednak trochę planowania wymaga. To znaczy przewidzenia, czy któreś windy się nie zepsuły w metrze. Jadę w jakieś nowe miejsce, to przewidzenia tego, żeby nie wpaść w jakieś miejsce, które jest trudne do przesiadki. No takie planowanie i ogarnianie tego na takim właśnie tego typu poziomie również jakoś w to włączone. Znaczy to nie jest na jedno kliknięcie, tylko jednak tej roboty trzeba wykonać więcej, w związku z tym jest to jakiś rodzaj też kolejnej roboty do wykonania. No nawet jeśli to jest standardowy dzień, to nawet wtedy muszę te windy sprawdzić. Można wsiąść w autobus i ten autobus zawsze będzie dostępny, tylko nie zawsze dostępny będzie przystanek, na którym on się znajduje. Długo pracowałem w Centrum Nauki Kopernik. Tam oczywiście był autobus, tylko że ten autobus sobie lądował w podziemiu, w tym tunelu, na najgłośniejszym chyba przystanku w Warszawie. I się miało pecha i trafiło na dzień awarii windy, dosyć awaryjnej, to w tym momencie kaput, lądowało się pod ziemią i trzeba było czekać kolejne 20 minut na to, żeby przejechać autobusem kolejny przystanek i dojść sobie spacerem dłuższą trasą, nie? Więc miasto zawsze jest przestrzenią, która niesie za sobą wyzwania, ale też niesie za sobą całą masę radości i potrzeby uczestnictwa. W domu można zrobić bardzo niewiele rzeczy. W domu można, z domu do domu można zamówić zakupy, zamówić sobie, obiad na wynos, albo zamówić jakiś transport różnych rzeczy, różnych dóbr. I to fajnie, że to jest też dostępne, ale nie da się uczestniczyć w życiu z innymi ludźmi, a zarówno do tego uczestnictwa mam prawo, jak i mają do niego prawo wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. W wypadku na pewno tych większych miast w całej Polsce można mówić o tym, że te miasta stają się coraz bardziej przyjazną przestrzenią. Czy przyjazną w ogóle? To jest, myślę, znowu pytanie dla kogo. Myślę, że dla mnie tak, ale myślę, że osoby, które na przykład muszą poruszać się na wózku elektrycznym, będą miały w tej sprawie troszkę inne zdanie. I myślę, że tak samo są też przestrzenie innego wykluczenia, bo ja tu mówię o życiu społecznym i to czasami nie trzeba postawić schodów, żeby to wykluczenie miało miejsce. To może być wykluczenie przez sposób komunikacji w taki sposób, że w większości naszych wspaniałych imprez masowych, które się w mieście dzieją, osoba głucha nie będzie miała możliwości wziąć sensownego udziału. Pamiętam moment, w którym zrozumiałem, że dostępność to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze, tylko o czym trzeba ciągle przypominać. I pamiętam ten moment związany był konkretnie z remontem placu na Rozdrożu. Plac na Rozdrożu jest dwupoziomowy. To jest dobre miejsce przesiadkowe, jeśli się korzysta w Warszawie z autobusów. Tam remont był planowany w taki sposób, że pierwotnie nie uwzględniał przejść naziemnych w sensowny sposób, a już nie mówiąc o tym, że właśnie tej różnicy poziomów i tego, żeby tam zbudować windy również nie uwzględniano. O te windy jakaś walka o dostępność toczyła się, jeśli mnie pamięć nie myli, mniej więcej 8 lat. Jesteśmy też w miejscu, które jest pod tym kątem bardzo symboliczne. Może nie sam plac centralny, chociaż on też jest dużo bardziej dostępny niż był kiedyś plac Defilat. Za nami są przejścia dla pieszych wytyczone przez Marszałkowską. To są przejścia dla pieszych, które znacząco ułatwiają korzystanie z tych przestrzeni osobom na wózkach, osobom, które mają dzieci i poruszają się z wózkami dziecięcymi. I kiedyś to było miejsce bardzo symboliczne, jeśli chodzi o wykluczenie.
i o takie poczucie, że właśnie to miasto nie jest dla ciebie centralny punkt miasta, w którym ty musisz, żeby się poruszać, musisz zejść na dół śmierdzącymi szczynami windą. Po takim fantastycznym przejeździe musisz właśnie zejść do podziemia, tak jakby to miasto ci mówiło, że właśnie w tym podziemiu jest dla ciebie przestrzeń. No potem ostatecznie jest ta satysfakcja, tylko i takie poczucie, że się coś udało. Bardzo często właśnie to poczucie satysfakcji przychodzi tak spóźnione trochę, że to poczucie przychodzi właśnie w jakimś momencie, w którym tak naprawdę głowę już masz gdzieś w innych sprawach, bo to przecież nie jest tak, że dba się o jedną sprawę naraz i że to jedna sprawa dotycząca osób z niepełnosprawnościami jest naraz na tapecie, tylko tych spraw jest zawsze bardzo, bardzo wiele. Jest w tym jakiś gen samolubności i nie jest tak, że ten aktywizm jest wyprany z mojej osobistej perspektywy. No nie bez powodu to głównie osoby z niepełnosprawnościami są zaangażowane w ten aktywizm. Daje na pewno poczucie wspólnoty. Poza tym ostatecznie czasami walczy się niekoniecznie o swoją sprawę w tym wszystkim. Gdybym myślał tylko i wyłącznie o swoich potrzebach, no to już w zasadzie można by było powiedzieć, no to może lepiej to ja się, nie wiem, pracą zajmę, bo już w tym mieście byłbym w stanie funkcjonować. No, natomiast są wciąż osoby, które z przestrzeni tego miasta są wykluczane. Perfekcyjnie nie istnieje, ale warto do niego dążyć i warto rozwijać też wiedzę o tej dostępności i warto rozwijać wiedzę o człowieku i jego potrzebach po prostu, tak żeby to miasto było dla wszystkich.